Siemano, w tym odcinku pokażemy Wam, jak przygotowujemy samochód do następnej rundy Drift Masters, która odbędzie się w Rydze, więc zapraszam do oglądania. W tym roku ten samochód jeździ więcej niż od momentu zbudowania, jakby się to wszystko razem zsumowało. I chcąc przedłużyć jego bezawaryjność, po prostu sprawdzam panewki. I dlatego jest rozebrany silnik. Plus do tego wejdą małe zmiany, jeśli chodzi o osprzęt silnika, ale to pokażemy później. Pijesz siki? Lepiej nawadniają? Tak. Wyglądasz nigdy tego? Szkoły przetrwania. Bear Grylsa? Dokładnie. Pił tam. To dlaczego ja nie mogę? Na razie ich tutaj nie widzę. Żeby było. Ściągnąłem miskę z Subaru i ogólnie zaraz będę jeszcze dalej rozbierał silnik. Więc z samochodem się jakby kompletnie nic nie dzieje, ale mamy jeszcze przed sobą pół sezonu. Chcemy, żeby po prostu był bezawaryjny. Dlatego będę sprawdzał panewki po prostu, jak one wyglądają po chyba 8-9 treningach i 3 rundach Drift Masters. O. Mamy paneweczkę. Ładnie to wygląda. Git? W czystej teorii panewka nie dotyka, znaczy nie może dotykać wału, jakby panewka nie dotyka wału. Tam jest bardzo mała przerwa z rzędu 0,038 części milimetra. I tam jest jakby film olejowy. Tylko że no ten silnik lekko nie ma i czasami one się po prostu lubią zużywać, dlatego też to nie są zwykłe panewki, to są takie panewki dość wzmacniane, że tak powiem. I one mają to wytrzymać, aczkolwiek teraz też wyjąłem tylko jakby dolną panewkę, a zawsze zużywa się bardziej górna panewka niż dolna. Jest trochę gorsza, ale nie ma tragedii. Jest naprawdę spoko. Ale ma co robić ten motor. Gdybyś miał opisać jednym słowem, jak fajne są te śruby, to jakie by były? Nie mogę przeklinać, bo później przeklnę, To- powiesz, że wypikasz, a nie wypikasz. To wymyśl coś lepszego. Bardzo słabej jakości co do śruby. Bardzo. Jakie wnioski dostała po tyłku? Znaczy nie mocno. Widziałem dużo gorsze pompy, ale to jest taki bardzo pierwsze początki. Pewnie większość ludzi powiedziała, żeby to jeszcze pojeździło, ale ja tak nie powiem. Dostałem misję od Kamila, że trzeba zamówić trochę nowych części pod maskę do Subaru. I tutaj z pomocą przyjdzie nasz partner techniczny, firma fmic.pl. Wbijamy do nich na stronę i zamawiamy graty. www.fmic.pl. Wbijamy wyszukiwarka 2JZ. I to jest piękne, pokazują nam się wszystkie części, jakie potrzebujemy do silnika 2JZ. My potrzebujemy panewki, bo przydałyby się nowe. Stare są ok, ale chuchamy na zimne, bo mamy jeszcze pół sezonu przed sobą, więc zamawiamy panewki główne, pyk, do koszyka. Panewki oporowe, do koszyka. Panewki korbowodowe, pyk, do koszyka. I jeszcze jedna zmiana, która wleci, 2JZ, wałki. Zamawiamy nowe wałki rozrządu. Klikamy. 3,5 godziny mamy jeszcze do wysłania paczki, więc jutro paczka powinna być u nas i powiemy Wam trochę więcej o tym, co widzicie na obrazku. Więc tak jak mówiłem, pod maską będą małe zmiany.
silnik jest odsunięty, jak widzicie. Ale jedną z głównych zmian pod maską to jest to, co jest w tym kartonie. Więc teraz go komisyjnie z Danielem otworzymy. Coś tam widać, coś tam widać. Wow. Tadam. Taka oto nowa zabawka trafi pod maskę Subaru. Ze starą turbiną się nie dzieje nic, ona działa tak jak działała, ale zawsze może być lepiej, więc głównym powodem, dlaczego zmieniamy turbo, jest to, że chcemy, aby pełna moc i moment obrotowy silnika pojawiała się szybciej, czyli jakby poprawić dół tego motoru, więc dlatego zmieniamy turbo i wiążemy z nim dość duże nadzieje. A mianowicie, że po prostu będzie jakieś około 1000 obrotów mniej, znaczy niżej i wszystko będzie się działo. Przed nami leżą wałeczki i zrobimy, krótko mówiąc, unboxing. Tak zwany Stage 2, drugi, a w Subaru teraz jest... Stage 3. I dlaczego taka zmiana? Downsizing, ekonomia i te sprawy. Po raz kolejny w tym sezonie. Dlaczego zmieniamy te wałki? Dlatego, że tamte wałki są za ostre. Chcemy jakby nieco zmienić charakterystykę silnika, a mianowicie, żeby moment obrotowy i pełna moc pojawiała się po prostu szybciej. Zobaczmy, co tam mamy dalej. Jest wlepa, najważniejsze. Proszę bardzo. O, tak się on prezentuje. A różni się tymi krzywkami. Czyli będzie inny czas otwarcia zaworu i inny wznios zaworu. Finalnie dzięki temu zabiegowi, jak mamy zakres obrotów silnika, czyli od 0 do ponad 7000 w JZ w Subaru, to moment, aktualnie pik mamy przy 5000 i dzięki temu zabiegowi przesuniemy go, że będzie szybciej, więc będzie bardziej użyteczny. Jak widzicie, silnik jest wyjęty i rozebrany. Na początku miałem plan w ogóle go nie wyciągać, bo nie było takiej potrzeby do tego, co chciałem zrobić przy nim, a mianowicie rewizję panewkową, ale zdecydowałem, że jednak go wyjmę, dlatego że nie czułbym się w 100% pewny, robiąc to w ten sposób, jak chciałem to zrobić. Oczywiście tak można zrobić, ale ja po prostu wolę go wyjąć sobie wał i po prostu mieć spokojną głowę, będę spokojnie spał, jak tak zrobię to w ten sposób. Dlatego silnik został wyjęty. Pozostaje tylko montaż nowych panewek, wału korbowego, no i trzeba to wszystko poskładać i wrzucić z powrotem do samochodu. Przystępuję teraz do składania silnika. Mamy nowe rzeczy, które były mi potrzebne, więc panu operatorowi mówimy papa i ja się odcinam od świata na jakiś czas i pan Daniel sobie teraz stąd wychodzi. Papa. Siemano, jak mamy kolejny dzień w pracach przy aucie, silnik siedzi w środku, więc teraz muszę go tylko uzbroić i zaczynamy z Danielem tworzyć nowy układ dolotowy do nowej turbinki. Będzie utututu. Będzie, ale to w przyszłym tygodniu na hamowni. Mamy docięte kolanko i kawałek prostej rury. I tak to mniej więcej będzie wyglądało. O tak. Ładnie. On Daniel docinał. Tutaj będzie silikonik, który będzie delikatnym kolankiem i redukcją. Ewentualnie to jeszcze pewnie będziemy musieli trochę skrócić, ale zobaczymy. No także Daniel to zespawa. Układ wydechowy, nasz mega długi układ wydechowy na szczęście nie wymaga przeróbek. Jedyne co trzeba będzie jeszcze zrobić to nowe zasilanie do turbiny, ale to nie jest duży problem i spływ. Ale to się ja tym zajmę, jak zrobimy dolocik po kolei, wszystko. Panowie, co robicie? Stawamy dolot do turba. Już prawie kończymy. Ślimak z długim domkiem. Tak. To są dwa takie
Jajeczka. Nie mamy to. Dziwniej się czuję, jak ktoś mnie nagrywa. Wolę nagrywać jednak. Prawda? Nie powiesz. Artysta, malarz, operator, spawacz. Polecam się na przyszłość. Jak widzicie, Daniel pospawał nasz dolot. Mi zostaje tylko teraz do zrobienia odpływ oleju z turbiny. No i będę mógł to złożyć w jedną całość, odpalić samochód i przygotować go na hamownię, na którą jedziemy w przyszłym tygodniu. One day later. Pierwsze odpalenie Subaru na nowej turbinie. What wrong? Why you burning? What burning? Roof burning, what the fuck?